Nasza lankijska opowieść toczy się dalej. Za nami potęga Lwiej Skały, widok ze szczytu Pidurangala oraz odrobina historii Polonaruwy i Dambuli. Czas na kolejny krok. Dzisiaj opuszczamy okolice Sigirii i kierujemy się na wschodnie wybrzeże. Przed nami przygoda w pełnej kolorów świątyni, ucieczka na dzikie, szerokie plaże, sekrety skryte pod wodą oraz prawdziwy klimat Kandy z dźwiękiem bębnów i zakręconą wyżą w chmurach. Gotowi na kolejną podróż? Witajcie na Sri Lance. Sri Lanka, dzień czwarty. Dojechaliśmy na drugi przystanek do Inamaluwy. Pożegnaliśmy się z naszym noclegiem, z naszymi właśnie tutaj gospodarzami. Udało nam się od razu dotrzeć na pierwszy autobus, szybko się przemieścić. I teraz poznaliśmy pana, który robi sztuczki w autobusach. I jeździ sobie tak w kółko właśnie do Sigiri, później do Inamaluwy, później sobie jedzie do Polonaruwy i robi takie kółka, pokazuje sztuczki, robi kilka takich kółek dziennie. Doradził nam, żebyśmy nie jechali na pociągu, bo będziemy jechać dłużej. Tylko powiedział nam 2 numery autobusu, do których mamy wsiąść i rzekomo dojedziemy bezpośrednio do naszego celu, czyli do Trincomalee. Więc no teraz czekamy sobie na drugim przystanku, czekamy na autobus 49, czekamy czy jego teza się potwierdzi. Ale bardzo miły, wydawał się szczery. Powinno być dobrze. Jesteśmy w autobusie, którym zajedziemy już do naszego punktu docelowego, do głównego miasta. Mamy jechać około 3,5 godziny, ale patrząc na to, jak wolno się poruszamy, to nie wiem, czy to tyle będzie trwać, bo jak to nam powiedział kierowca, teraz tea time, tea break, więc no, nie ma co dyskutować. Czekamy. Dotarliśmy właśnie do naszej pierwszej świątyni i zostawiliśmy bagaże policjantów i mam nadzieję... właśnie byli obok wejścia do tutaj, no nie wiem, ścieżki po prostu, która tutaj... do świątyni po prostu. Mam nadzieję, że zostaniemy je z powrotem całe i zdrowe. W końcu to policja, prawda? A i co najważniejsze, może dziwnie to wygląda, że chodzimy tutaj w skarpetkach, ale no nie da się wytrzymać. Piasek jest tak gorący i wszystko nas kuje, że naprawdę wielki podziw dla miejscowych, że potrafią chodzić na boso i ja też mam skarpetki i to jest po prostu nasza taka polecajka, że muszą być. Nasze stopy nie są przyzwyczajone do czegoś takiego. To jedna z tych świątyń, które zapamiętuje się na długo. To niesamowity miks kolorów, oceanu i fascynującej kultury hinduistycznej. Jeśli macie w planach wschodnie wybrzeże, warto odwiedzić to miejsce. Idziemy pełni obładowani. Jesteśmy właśnie w Trincomalee. O, cyk, plecak pierwszy, plecak drugi i 2 plecaki Oli. Wracamy właśnie ze świątyni i to chyba była najładniejsza świątynia, jaką widzieliśmy do tej pory. Trincomalee, nie pamiętamy nazwy jej, ale była naprawdę fajna. Trudna do wypowiedzenia, więc ciężko, ale naprawdę najładniejsza, taka bardzo kolorowa przede wszystkim. Tak. I fajne przeżycie, widzieliście, że w ogóle obrząd. Ja bym to porównała do Komunii Świętej u nas w chrześcijaństwie. I też coś ciekawego, coś innego dla nas na pewno. Taka sarenka siedzi i patrzy się na nas. A tam jest druga. O, poprawka. To nie sarenki, tylko jelonki centkowane, które żyją tuż obok mieszkańców. Chwilę później wchodzimy w świat kolorowych świątyń, gdzie wprost bije od ludzi to niesamowite skupienie na modlitwie. Wszystkie punkty odhaczone, więc zaraz idziemy szukać busa do naszego lokum, gdzie mamy nocleg, czyli do Nyaveli Beach. Dotarliśmy do celu! Jesteśmy. Zapomniałem aż tego wszystkiego. Nyaveli Beach! Nyaveli, tak. Za dużo przygód po drodze po prostu, za dużo. Tak, zostaliśmy oszukani przez kierowcę autobusu. Kazał nam wysiadać, powiedział, że jesteśmy już na miejscu. Wrócił nas 7 km przed miejscem docelowym, złapaliśmy później tuka na jego miejsce. Chciało od nas chyba 10 000, nie wiem, ja już nie wiem, on powiedział jakąś tak kuriozalną kwotę, a finalnie za 500 rupii dowiózł nas na samo miejsce naszego guest house'u, więc jesteśmy.
Przed Wami Nila Valley Beach. Fajnie popatrzeć na lokalnych ludzi, którzy po prostu tańczą na plaży i cieszą się wolnym czasem. Do tego palmy, piasek i te widoki z góry. To jest dokładnie ten moment podróży, w którym po prostu zwalniamy. Bez pośpiechu, bez gonitwy za kolejnymi miejscami z listy. Trafiliśmy tutaj poza sezonem, przez co mogliśmy złapać super autentyczny klimat i naprawdę odpocząć. Każdy mówi, że Sri Lanka, gdzie oni nie jadą. No ale pokażę wam teraz, że nie jest tak kolorowo. Raz, tu już obłożyliśmy wielkie progi, żeby sobie krzywdy nie zrobić, a dwa, no czas przepierki, co nie, Ola? No i spodziewałam się, że przygotowy zrobić pranie w miednicy, na kiblu, Tak, ręczne. Robię to drugi raz, bo pierwszy raz skisło. tak, nie wyszło nam za pierwszym razem, bo nie wyschło do końca, daliśmy do siatki i po prostu skisło. Nocleg mamy skromny. Nie, już z tej glizdą. Także chyba uratowana, to musimy wymienić wodę. Chyba- Brudna, nie wiem, wstyd pokazać. Ale to naprawdę miło z tej strony za tą miskę. Inny komfort, bo chyba to jest niewygodny. Jeszcze jakby wodę ciepłą dali, to już w ogóle byłoby super, nie? No, woda ciepła, to już luksus. I mamy tutaj prowizoryczną suszarkę i Marcina opalonego na prawdziwego Polaka. Rękawki, proszę bardzo. Wiecie, jaki jest minus tanich noclegów? To, że nigdy nie wiecie, co was spotka. Tym razem moskitiera nas dotykała, ale nas to brzydziło, to musieliśmy zrobić swoją konstrukcję. Śpi z nami statyw. No, przynajmniej nie będziecie dotykać, Marcin. Czy jest dobrze? Jest tanio. No, zdecydowanie jest tanio i na tym zaprzestamy. Dobranoc. Właśnie dostaliśmy kolejne śniadanko. Znowu mamy roti. No to już wszystko rozgrzewane, ale było roti. Ale co najbardziej mnie po prostu fascynuje, to to, że dostaliśmy dżemik. Nie tak jak w Polsce, że dostajesz, nie wiem, malutki dżem zapakowany, nowiutki, tylko kończący się dżem po prostu w słoiku, który używali jakoś. I co? Zjedlimy i zaraz idziemy dalej. Dzisiaj mamy zamiar rozpocząć dzień od snorklingu. Idziemy właśnie na plażę i będziemy szukać pana, który nas zawiezie w jakichś rozsądnych pieniążkach na Coral Garden. Musimy się potargować, bo naprawdę ceny to rzucają. No, przeróżnie. No, ceny są różne, trzeba pytać w wielu miejscach, próbować się targować. A pierwsze lepsze to zazwyczaj jest po prostu mocno przestrzelone. Powiedział pan, że będzie dużo ryb, że mogą być żółwie, że będą prawie, że na pewno. I że może nam się trafią też rekiny rafowe, więc sprawdzimy. Jesteśmy właśnie po pływaniu przy Angel Rock. Jest. Jest, tak. Mówimy już tak, jak do tutaj tubylców. Generalnie było spoko. Szkoda, że nie było żółwi, ale bardzo dużo było różnych kolorowych rybek, różnych rozgwiazd. Był mały problem. No niestety Nabawiłam się choroby morskiej i za moje bardzo bujało. nurkowanie zakończyło się, nie wiem, no z godzinę może, nie wiem jak to trwało. No i niestety rybki miały zanętę, teraz już jest lepiej, ale było naprawdę ciężko. Fajne Ciężko. przeżycie, Fajna ale wycieczka, ale no spodziewałam niestety. się, że mnie po prostu pokonam. Może następna będzie fajniejsza. Zapomnieliśmy jeszcze dodać, że rejs był prywatny, więc byliśmy we dwójkę, co jest całkiem fajną opcją. I pan, który z nami płynął, też z nami snurkował. Marcina uczył nurkować, że nie było takiego pośpiechu. Mogliśmy się po prostu na spokojnie oswoić z wodą. Pewnie moglibyśmy jeszcze tam znacznie dłużej pływać, gdyby nie fakt, że już rzeczywiście byliśmy zmęczeni i Ola się troszkę źle czuła. Bardzo to męczące, ja nie wiem dlaczego to tyle siły wymaga. Tyle człowiek popływa i po prostu ja to już nie miałam sił. Ale mieli podejście takie, że pływamy do momentu naszej satysfakcji, więc no wyczerpaliśmy temat na I we tyle, ile happy, mogliśmy. we stop and pay, ok? To jest ich domena.
Spotkaliśmy po drodze pana, który robił świeży sok z limonki za grosze, bo chyba za niecałe 2 zł. Wszystko byłoby super pięknie, fajnie, gdyby nie fakt, że dodał tam soli, bo powiedział, że w takich warunkach pogodowych trzeba pić sól i to jest super, ale jednak no średnio. Spróbuj. Jeszcze raz. Nie chcę już. Spróbuj. Na ładnym widoku jest być. Pokaż jaka krówka. Mamy krówki, i pieski, palemki. Prawie jak na wsi. Dzisiaj cały dzień spędziliśmy w sumie na plaży. Leżeliśmy głównie w cieniu, w sumie tylko w cieniu, a i tak słońce nas opaliło. Mam nadzieję, że nie spaliło. Trochę szczypie, ale myślę, że nie jest to nic poważnego. No i co, zbieraliśmy siły na jutrzejszy dzień. Jutro czeka nas przeprawa autobusem do Kandy. Tam mamy jedną nockę i później jedziemy pociągiem do Elli. Także fajny czas przed nami, a dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj chill i zbieranie siły na dalszą część przygody. Marcin gdzieś tam w oddali tronuje. Będzie trochę ładnych kadrów, pocykamy teraz fotki. No i czas się pakować i zmieniać miejsce dalej. Dwa dni minęły tutaj naprawdę wyjątkowo. Czas na wschodnim wybrzeżu okazał się idealnym resetem i dał nam regenerację, która była mega potrzebna przed dalszą trasą. Jeśli chcecie odpocząć bez tłumów, naprawdę warto się tutaj wybrać. Święta Bożego Narodzenia w pełni. Lankijczycy to uwielbiają, ale Więcej światełek, większy prestiż. u nas papierowe słomki, nie wolno, metalowe, szklane. Proszę bardzo. Tutaj nie istnieje. Plastik wszędzie. Sok z mango. I limonki. Dużo cukru. No, moje słodkie. Generalnie Lankijczycy uwielbiają przychodzić i lepszy cukier niż warto ta sól, wspomnieć, że jeżeli ktoś go nie chce, to lepiej powiedzieć, że po prostu go nie chce, bo tak to go dostanie. O, No też posłodzone. że sama słodycz. Zapomnieliśmy powiedzieć, że no sugar, no Sama sugar, słodycz. please. Jesteśmy już w autobusie do Kandy. Byliśmy w takie lokalne przekąski. Zapłaciliśmy za nie 2,70. To jest z kurczakiem. Mega smaczne. Bardzo pikantne, delikatnie, nie? Delikatnie pikantne, no. Bardzo. Ale na tyle dobre, że już ja swojego zjadłem. Bardzo chrupiące, także nie, naprawdę. Nie ma. 4 godziny w autobusie. 4 godziny. 4,5 godziny, a po 7:45 ruszyliśmy. Już nam tyłki odpadają, ale zaraz powinniśmy z nami Kandy. Ruszamy dalej. Okej, jeżeli wydawało nam się, że widzieliśmy już duży ruch na Sri Lance, to w Kandy dowiedzieliśmy się, że może być gorzej. No, przyprawa od przystanku była naprawdę nieprzyjemna. Tłumy, hałas, samochody, tuk-tuki, po prostu Armagedon, a teraz jeszcze z 15-kilowym plecakiem pod górkę. Szybki vlog z drogi do wieży Ambulawawa. To, co się tu dzieje, to po prostu przecież ludzkie pojęcie. Takiego kierowcy to jeszcze nie mieliśmy. Jeździ na trzeciego. Teraz to jest luźno, ale zaraz zobaczycie. Podlał się po dupie, a teraz pada. Nie wiem, czy będzie to widać, ale pada. Także w ogóle nad wieżą jest mgła, więc może nic nie zobaczymy, ale myślę, że za 20 minut, zanim tam dojdziemy, dojedziemy, będzie super. W ogóle słuchajcie, jedziemy sobie dalej na atrakcję. Naszego kierowcy chcieli zatrzymać samochód, policja. I chyba uciekamy. Jechał na chwilę i już podchodzili do niego, a on I teraz mu wszyscy zaczęli zjeżdżać. Koledzy, że tak powiem, bo się dogadywał. Jedziemy. Tak, no zobaczymy, co to będzie. Niesamowite.
Początkowo wejście prowadzi zwykłymi schodami, jakbyśmy byli w sobie w środku domu. Zapach dosyć nieprzyjemny. Wilgoć, tak, unosi się wilgoć. Jest dosyć intensywne. Nie każdemu może się spodobać. Ale jak już żeśmy tu przyjechali, no to przecież musimy wejść. Od 7 piętra schody są dość strome. Ale dziwnie. No widoczki są ogólnie ładne. Przed chwilą padało, więc wszędzie unosi się jeszcze mgła. Robi się coraz bardziej ciekawie. Woziutko. Woziutko. Głowie kręci. Chce ci się tyłek? Koniec. Koniec? Dalej nie wejdziemy. Jesteśmy na szczycie. O! Jesteśmy na wieży. Jak się patrzy w dół, to trochę, no tak troszeczkę stresujące. Ale widoczek naprawdę spoko. Trochę mgła jest, ale i tak dobrze widać. Po wejściu trzeba zejść, tylko jest tu kurde, będzie ciasno. Utknąłem. I'm stuck. I to jest tak wąsko, że normalnie tyłki nam się nie mieszczą, a tu czyli należymy do jakichś wielkoludów. Bokiem. Kurczę, ale widok jest mega. Nie no, jeżeli ktoś ma tutaj w pasie, nie wiem ile Nie wiem mam, ile, ale ale no w pasie za szeroki nie jestem, nie? No to zobaczcie na to. to jest problem. Teraz to jeszcze spoko. Patrzcie. Wieża Ambuluwawa przywitała nas gęstą mgłą, ale te widoki przecierające się między chmurami robiły potężne wrażenie. Miejsce jest tak magiczne, że nasz dron stracił dla niego głowę i dosłownie się rozbił. Z lekkim bólem serca, ale i uśmiechem na twarzy ruszyliśmy dalej i na wieczór dotarliśmy do Kenii. Klimat w świątyni Zęba Buddy jest niesamowity. Ta energia to świetne podsumowanie całego dnia. Za nami prawdziwy maraton, a noc będzie wyjątkowo krótka. O 3 rano pociąg. Dokąd? Pewnie się domyślacie. To już jednak osobna opowieść.